Kirgistan, kraj położony w sercu Azji Środkowej. Kolebka koczowniczego i dumnego ze swojej tradycji ludu, ziemia, która odgrywała kluczową rolę na jedwabnym szlaku. Ponad 90% kraju pokrywają pasma górskie. Dominują góry Tien Shan, czyli góry niebiańskie. Najwyższe szczyty przekraczają wysokość 7000 metrów. Kirgistan, nazywany niekiedy Szwajcarią Azji, proponuje przybywającym myśliwym niezapomniane polowania na majestatyczne Marco Polo, najlepsze na świecie koziorożce, wilki, szakale i świstaki. Polowanie jest wymagające. Surowy górski klimat, kilometry spędzone w siodle, spartańskie noclegi w obozach tymczasowych i strzały na odległości przekraczające zazwyczaj 300 metrów są wyzwaniem dla wytrawnych myśliwych. Tutaj każde trofeum okupione jest wysiłkiem i właśnie dlatego daje tyle satysfakcji łowcom, którzy mieli sposobność polować w Kirgistanie. Jesteśmy dumni z tego, że możemy podzielić się z Wami historią jednego z takich polowań. Szczegóły organizacyjne, specyfikę łowów oraz wiele innych ciekawostek dotyczących tego miejsca przekaże Wam z obozu głównego Wiktor, który w naszym biurze polowań jest ekspertem od kierunków wschodnich. Dzień dobry. Jest 16 listopada 2025. Pozdrawiam Ciebie. Nie mówię kogo, bo do paru osób ten film zostanie wysłany. Więc pozdrawiam Ciebie z gór niebiańskich. Południowy Kirgistan, góry Tien Shan. Jesteśmy z grupą na polowaniu, z naszą grupą na polowaniu na koziorożca i na Marco Polo na wysokości 3300 metrów nad poziomem morza, a wokół te szczyty to są 4-5 tysięczniki. Lądowanie w Biszkeku, przejazd, grupa dwóch myśliwych mamy, jeden Niemiec, jeden z Polski. Przejazd z Biszkeku nad jezioro Issyk-Kul busem, sprinterem, później przesiadka do tego oto pojazdu. Oni, chłopcy, nazywają to górna maszyna, czyli górski sprzęt, ponieważ tu, gdzie jesteśmy, 100 km od jeziora Issyk-Kul na południe, jechaliśmy 4 godziny. Normalnie po takich górach. Rzeki, nie rzeki, brody. Do tego musi być auto. Albo taki gaz, jak u nas w Polsce energetyka kiedyś miała, czy tam jeszcze ma. Albo terenówka. Obóz. Obóz jest taki, że to są kontenery, w którym w każdym są łóżka normalnie z pościelą. W każdym jest piec. Jest kontenery mieszkalne i jeden kontener to jest jadalnia, kuchnia, nazwijmy to stołówka. Ten budynek murowany to jest budynek, w którym mieszkają podprowadzający. No i tutaj jest zagroda dla koni. Polowanie zaczęliśmy wczoraj. Pierwsze wyjście, czy tam wyjazd. Kolega Polak, myśliwy z Polski, strzelił Marco Polo na pierwszym wyjściu. Polowanie wygląda tak, że nasze biuro ma umowę w ten sposób skonstruowaną, że jest dwóch podprowadzających na jednego myśliwego. No i jak widać, konie są gotowe. Chłopcy wczoraj wyjechali na polowanie. Kolega z Polski strzelił Marco Polo i wrócili tutaj do tego obozu, ponieważ jest jeszcze jeden obóz. O, tutaj myśliwy kolega z Polski, Radek. Tutaj jest obóz główny, a oni mają, przedsiębiorstwo myśliwskie ma jeszcze jeden obóz w górach. 40 minut jazdy samochodem, jakieś 2,5 godziny jazdy konno. Nie poнял? Śpiwór. Śpiwór. Pyta Jegier o śpiwór, czy śpiwór wziął myśliwy.
ponieważ tak jak mówię, mają drugi obóz w górach, do którego w tej chwili jadą. Obwód to jest 78 tysięcy hektarów. 78 tysięcy hektarów. Jest to standardowa powierzchnia, nawet mogę powiedzieć standardowo mała powierzchnia obwodu tutaj w Kirgistanie. Jakieś dwa słowa dla kolegów z Polski? Panowie, witam serdecznie na zbór. Zapraszam na wyprawę do Kirgistanu. Wyprawa życia, niezapomniane przeżycia, trofea piękne. Na koń! No, jeśli chodzi o trofeum, to Radek wczoraj strzelił Marco Polo 1,21 m. Ale końcówki ślimów miał lekko ułamane. Także gdyby nie miał lekko ułamanych, to byłoby 1,25 m, może więcej. Dasz bór, Radek? No tak jak mówię, wysokość 3300 obóz mamy. A później to już konno podjeżdżają. Podjeżdżają konno pod Kierdel. Konie zostawiają, pętają nogi koniom. Pętają nogi koniom, żeby konie nie uszły daleko. Konie nie boją się wystrzału. No i podchodzą tam, powiedzmy, nie wiem, 200, 400, 800 metrów podchodzą pod Kierdel. I strzela się tutaj zasadniczo z pozycji leżącej. Radek wyruszył do jednego z obozów wysokogórskich. My razem z Dirkiem i Hubertem przejedziemy do zlokalizowanego w innej części łowiska konteneru, który będzie bazą wypadową polowań na argali i koziorożca. Perfect day. Jak widać, nie wszystkim trykom udało się przetrwać zimę. W dolinach to wilki są drapieżnikami, które polują na argali. Niedostępne górskie szczyty to już królestwo Irbisa. Jedno z kilku miejsc noclegowych w wysokich górach. Nie znajdziemy tu wygód i luksusu, ale jest to bezpieczne i ciepłe schronienie, które będzie dla Dirka i Huberta bazą wypadową na najbliższe wyjazdy po argali i koziorożca. That's my dog. Tu będziemy spać dzisiaj. To jest taki, by to nazwać, zagończyk. Pali się. Oczywiście. Это Opał ekologiczny. по-русски все равно чуть-чуть понимаете, нет? Или да? Ja чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Да, мы понимаю. Понимаю. Летом приезжайте. Proszę bardzo. Tu nasza baza wypadowa. Taki widok. Don't make feel that, but it's very high. Very high. 4,000 meters. Long time. Po krótkim odpoczynku pora ruszyć konno w wyższe partie gór. Ze szczytów myśliwi będą wypatrywać kierdli argali.
Gel beşti. Dirk upolował swojego wymarzonego argali. Nice pictures. Pomimo zmęczenia dobry humor nie opuszcza myśliwych. It's a crazy man. Urożenie i skóra, które będą potrzebne do spreparowania medalionu, są już gotowe. Teraz trzeba jeszcze zabezpieczyć mięso i przygotować opał na noc. Drewna na tej wysokości nie znajdziemy, a jego transport byłby nieopłacalny. Jedynym dostępnym opałem są wyschnięte odchody jaka, paliwo szeroko stosowane w wysokich górach Azji Środkowej. This is the ecological fuel for fire. The shit of yak. But it's good fire for this. It's a lot of temperature. It's good. Powrót do obozu głównego wraz z trofeum upolowanego argali. Po drodze myśliwi wjeżdżają konno na mijane szczyty górskie i wypatrują trofealnego koziorożca, który również znajduje się na liście życzeń Dirka. Znajdują starego capa na przeciwległym zboczu. I zostaje już tylko podejście do upolowanego koziorożca. We got him. And Dirk get his ibex, very nice, 9.5 year male, very big, very nice. Upolowany przez Dirka koziorożec to 9-letni, dobry, trofealny osobnik. Myśliwy zrealizował swój plan, strzelił starego tryka argali i dobrego koziorożca. Pozostał już tylko powrót do obozu głównego. Western! Ничего себе! Красавчики! Салам алейкум. Не, я точно, значит, слышал выстрелы. Jak już wspominaliśmy, polowanie w górach Azji Środkowej to łowy wymagające.
Rozrzedzone na wysokości 4 czy 5 tysięcy metrów powietrze nie dostarcza ilości tlenu, do której jesteśmy normalnie przyzwyczajeni. W takich warunkach godziny spędzone w siodle, wiatr i niska temperatura podwójnie dają się we znaki, a strzały na odległość 300 czy 400 metrów nie wybaczają błędów. Dlatego pierwszorzędne znaczenie ma zasobność łowiska. W naszym polowaniu uczestniczyło 2 myśliwych. Radek, który jest wytrawnym, bardzo dobrze przygotowanym pod względem fizycznym i mentalnym górskim łowcą, oraz Dirk, który w takim polowaniu brał udział po raz pierwszy, a jedynym treningiem przed wyprawą była nauka jazdy konnej. Aby słabiej przygotowany myśliwy mógł cieszyć się sukcesem osiągniętym w tak wymagającym polowaniu, musimy mu dać dużo sposobności dojścia do pozycji strzeleckiej. Jest to możliwe tylko w terenie obfitującym w dojrzałe trofealne osobniki. My takim łowiskiem dysponujemy. Dirk upolował starego tryka argali, koziorożca oraz dzikiego jaka, spudłował natomiast pięknego argali. Doskonale przygotowany do łowów, Radek strzelił rozłożystego tryka argali, 3 bardzo mocne koziorożce oraz dzikiego jaka. Spójrzmy na te wyjątkowe trofea. Jeśli chciałbyś przeżyć z nami podobną przygodę, zapraszamy do kontaktu. Organizujemy wyprawy do sprawdzonych osobiście łowisk Afryki, Ameryki, Azji oraz wielu krajów Europy. Odwiedź naszą stronę internetową, zasubskrybuj kanał, napisz maila lub zadzwoń. Wejdź na ścieżkę łowcy, przeżyj wyprawę, która stanie się Twoją historią. Dasz Bur.